Granica międzynarodowa. Rosja, Estonia. Witamy na granicy. On do mnie tak, wiecie, wprost. A ty może jesteś szpiegiem? I tak wiecie, tak bez pardonu przyszła i tak bez pardonu. A ty może jesteś szpiegiem? Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Rosji jeszcze. Jestem nieopodal granicy z Estonią, w miejscowości Iwanogrod. Za chwilkę pójdziemy na granicę, ale jeszcze muszę przeeksplorować tutaj ten taki urbex zrobić po tym budynku przygranicznym, bo jak jest otwarty i można łatwo wejść, to trzeba zobaczyć, co tutaj się mieściło, co tutaj się, moi drodzy, działo. Na ścianach jeszcze farba olejna, która odskakuje, taka charakterystyczna. To jest charakterystyczne dla miejsc, które pełniły jakieś funkcje administracyjne. Tak było w Związku Radzieckim właśnie pomalowane taką farbą olejną. No to były ewidentnie jakieś biura. I tutaj już wszystko jest poszabrowane. Słuchajcie, co można było zbić, to zbito. Zobaczcie, płytki nawet ceramiczne pozbijali i pozabierali. Tak to wygląda. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie z tego miejsca jeszcze na serię Estonia, z jak to daleko. To chyba pierwszy kraj nadbałtycki. Tutaj była toaleta. Ty, taka powiedziałbym dość jeszcze nowoczesna w tym wszystkim. To będzie, moi drodzy, pierwsza seria z krajów nadbałtyckich na kanale, bo wcześniej jakoś tutaj nas nie zawiało. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Sztuka nowoczesna, wszędzie taka sama. Widzę, ktoś tutaj chyba tą kończył akademię artystyczną, że tak powiem. Dobra, idziemy na górę jeszcze zobaczymy i będziemy się stąd zabierać. Nie ma tutaj nic ciekawego za bardzo, bo wszystkie fanty pokradzione, powynoszone, włącznie z drzwiami, jak widzicie. No ludzie jak coś mogą wynieść, no to wyniosą. Jakby mogli, to by tapetę zdjęli. Zobaczcie, kaloryfery powyrywane. Wszystko. Państwowe, to znaczy nasze. Wiecie, jak to w komunie było. Państwowe w pracy, z pracy też można brać, bo to się należy. Benefity. Ludzie wynosili, co tylko mogli z roboty. A począwszy od kluczy, po farby, kończąc na paliwie. Stare gazety. Fajnie by było, zobaczcie, pod tapetą, o, kilka warstw tapety. Zobaczcie, taka była zielona, później taka pomarańczowa, wcześniej była taka różowa. Ciekawie, tapeta na tapetę klejona. 53 rok coś tutaj jest napisane. Tutaj jeszcze trochę jest. O! Zobaczmy, co się udało zebrać. O, 95 rok. To musieli zakryć to, słuchajcie, po zmianie ustroju. Tak na dobrą sprawę. Jeszcze tam 5 lat pofunkcjonowało, może trochę dłużej. No i to po prostu zamknęli ten oddział. Czymkolwiek on był. O, coś tutaj właśnie o tym piszą, o dolarach. Ogólnie to nie zalecam, żeby był rozsądek. Nie zalecam łazić po takich miejscach, bo i dach może się zawalić. I ogólnie menelostwo może tutaj być, spać, więc może się poczuć zagrożone, więc no, można dostać potocznego zęba. Zobaczcie, udało się dojść do tej turystycznej części tego zamczyska, tej twierdzy. To jest dość ciekawe. I tutaj jest napisane, że jest to zamek, fortyfikacja rosyjska, która oparła się przed najeźdźcami ze Szwecji i Liwami, czyli tak kiedyś nazywano chyba widocznie ludzi z tamtejszej strony, gdzie była stacją odbioru towarów przychodzących z Anglii, z Holandii i z Niemiec. Ale to jest dość ciekawe, że tutaj właśnie mówią o ataku Szwedów i Liwów, a nikt nie wspomina o ataku Rosjan chcących zawładnąć tamtejszymi ziemiami. No nie, mordo, wzrosli 400 rubli. Mordo, 400 rubli.
Jak ja mam w kieszeni 35 rubli, to z czym na gębę? No z gębą na pączki. No nie, no nie pójdę, nie będę biegał po mieście wymieniać. No kurde, 400 rubli, mordo. Ja tam bym was poodwiedzał trochę. No nic, no nie. Nie ma pieniędzy, nie ma twierdzy. Kurde, nie, będę musiał iść dookoła. Słuchajcie, na chwilę obecną się wyłączę, dobra? Bo tutaj już jest granica. Trzymajcie kciuki, żeby to poszło szybko. Zdam wam na pewno relację. Więc odłączam się, żeby nie ryzykować. O, powiem wam, niełatwa sprawa. Bo wlazłem nie tam, gdzie trzeba. Tam nie było wejścia, oni mnie pytają, którędy ty wszedłeś? Toż tutaj w ogóle nie powinno cię być. No i faktycznie, no nie powinno mnie być. Ale jestem. No i mówił, ty, to idź tam dookoła. No to idę dookoła. No mam nadzieję, że szybko pójdzie. Oby szybko. Rachciach ciach w Estonii. Nocleg dzisiaj w hostelu. Płacę euro. Ręce czyste. Sobie śpię jak pan. To jest beka. Ludzie w tym bloku mają widok na Estonię. Bezpośrednio. Czujecie? Ciekawe. Здравствуйте. Tutaj tak samo. To się nazywa lokalizacja. No tutaj mam wrażenie, że czas się zatrzymał, słuchajcie. I to bardzo. Ciekaw jestem, jak na tej granicy będzie. Co mnie tam czeka? Czy będzie przyjemnie i bez problemu, czy masa pytań? Chociaż chyba sobie trochę nagrabiłem, bo poszedłem jakoś tak dookoła i siłą rzeczy może być lipa z tym związana. Po prostu może być dużo pytań. Wiecie, sprawdzańsko te sprawy, no ale wszystkie mam dokumenty, więc tutaj nie powinno być problemu. Kwestia czasu tylko. Dobra, tutaj jest wyjście i tędy powinniśmy jakoś się przedostać na tą główną drogę. Oczywiście czołgisko musi być, ale w tym województwie oni żyją tą II wojną światową. Ja cię kręcę. I ogólnie rzecz ujmując, narracja też jest taka, wiecie, na ich stronę mocno. Ale to chyba każdy kraj tak buduje taką narrację. Ciekawe, nie? Granica międzynarodowa. Rosja-Estonia. Witamy na granicy. Granicę można przejść tylko pieszo, a tam w oddali zobaczcie, jak wizerunek prezydenta Rosji z niedźwiedziem. Siła. Kierowniku, problem. Za mną kolejka. My już jesteśmy na stronie estońskiej. Za mną kolejka Rosjan, którzy chcą wjechać do Rosji. No i mają długą kolejkę. Oni będą tutaj stać z 8 godzin. Myślę, że za 8, no lekką ręką będą stać. Zimno, ale okej, mamy świat polityki i mamy świat zwykłych ludzi. To jest właśnie świat zwykłych ludzi, który zależy od polityki i tego, jakie są relacje między krajami. No tak. Zaraz stanę w świetle, włączę mikrofon, bo spędziłem na granicy trochę czasu. Uwaga, wyciągam swoje cygaro. Chupa Chupsa sobie kupiłem. Jeszcze w Rosji. Słuchajcie, 3 godziny po stronie rosyjskiej, 3 minuty po stronie estońskiej. 0 kolejek. Powiem szczerze, że po stronie estońskiej poszło wyśmienicie. Nie było w ogóle ludzi, którzy chcieliby iść do Estonii. I to było zaskoczenie, ogromne zaskoczenie. Powiem wam... Kurde, nie wiem jak wam powiedzieć. Poczułem się troszkę jak Kapuściński, który podróżował po Związku Radzieckim, żeby napisać swoje reportaże o tym czasie, o tym kraju. Starsi z was, wasze słowa. Sytuacja. Kurde, nie wiem, co mogę, czego nie mogę. Niektórzy z was mogą kojarzyć olimpiadę z 1980 roku w Moskwie. Czas trudny, czas napięć. Nie muszę chyba opisywać. Lata 80. Co się działo w świecie, w tych naszych stronach, jak to przebiegało. Kto nie wie, niech zapyta starszych, a kto wie, niech na razie słucha. Ja się dzisiaj tak właśnie czułem.
Też poniekąd właśnie jak Polacy, którzy zostali zaproszeni na Olimpiadę w Moskwie w latach 80. No, znacie Kozakiewicza? No, on tam dał popalić, że tak powiem. Napięta sytuacja, jak plandeka na żuku, jak sznurowadło na sandale. Popełniłem mały błąd. Jak się okazuje, błędów nie warto popełniać. Zwłaszcza tutaj. Słuchajcie, nie powiem wam nic więcej, bo mogę mieć po prostu w plecy. Ale tak, no. Reasumując, przeszedłem granicę z jednej, z drugiej strony. Trochę filmów zostało usuniętych, więc poprzedni odcinek będzie troszkę poszatkowany. No, więc tak będzie. A może kiedyś może przyjdzie dobry czas, żeby to głębiej opowiedzieć. Tyle. Słuchajcie, tyle. Zaczynamy serię z Estonii. Jesteśmy w Estonii, na prawilnym lądzie europejskim. Granicę można przejść tylko i wyłącznie pieszo. Całkowicie zamknięta. Nawet rowerem nie przejedziesz chyba. Słuchajcie, nawet nie przejedziesz rowerem. Kurde. Dawno mi się nie zdarzyło. Kurde, no chciałbym wam to wszystko opowiedzieć, żeby to prawilnie każdy z was mógł zrozumieć. Ale kto mądrzejszy, ten pogrzebie i zrozumie. Tyle. Powiem szczerze, że wybiłem się troszkę w ogóle z rytmu, w sensie wybiło mnie, ta wizyta na granicy mnie wybiła. Wybiła mnie całkowicie i kurde, nie mogę się jeszcze, że tak powiem, pozbierać po tym wszystkim. No ciekaw jestem, czy jeszcze zobaczycie vlogi z Rosji. No ciekaw jestem, w sensie nie mam pojęcia. Jestem w sklepie, teraz muszę jakoś tak, wiecie, się wrócić do normy, ale jestem w sklepie i patrzcie, produkty lidlowskie, bo jestem w Lidlu. Jest bardzo dużo przecenionych rzeczy. Przecenionych, bo widać, że no towar nie schodzi, ale nie dziwne, jak tutaj granica za rogiem. Tutaj jesteśmy na segmencie ryb. No oczywiście euro, szanowni państwo. Niczym ceny za bardzo nie odbiegają od tego, co jest u nas. Podobne ceny, jak się przeliczy. Za takie gotowe dania 4 euro. Dewolaja, obym zjadł w ogóle. Kurde, jestem ogólnie głodny dzisiaj. Dzisiaj jestem głodny, ale wziąłem sobie sałatki takie śledziowe. Jakoś mi tak się na śledzia zachciało, jak jesteśmy tutaj w nadbałtyckich rewirach, więc sobie zjem. Kefir wziąłem. No nie mam za bardzo co tutaj wziąć jeszcze. O, jakieś guacamole, kurczę, zobaczcie, jakie tutaj sprzedają. No jest trochę takich innych produktów niż te, które my znamy. Nie będę wam pokazywać cen, bo są naprawdę porównywalne. Na przykład za burgerowego. Zobaczcie to. W języku estońskim napisane, a ludzie tutaj bardzo często mówią w języku rosyjskim. 2,29 euro za takie wołowe, słuchajcie, kotlety. Wiecie co? To jest naprawdę niesamowite, jak dwa różne światy oddziela ta granica. Tutaj przechodzisz stamtąd z Iwanogroda, który widzieliście na odcinku poprzednim. Wchodzisz tutaj, na tę stronę i w ogóle dwa różne światy, dwa różne poziomy życia. Tutaj jest tak nowocześnie, tak europejsko, tak wiecie, tak przyjemnie dla oka, przyjemnie do życia. Wszystkie sklepy, jakieś siłownie, a Iwanogrod wygląda, jakby tam co najmniej próbował przeżyć. I to jest fakt. I teraz pytanie, kto bardziej dostał po żopie, czyli po dupie z tymi sankcjami, bo jak zauważycie, ta strefa przygraniczna w dużym stopniu zależała właśnie od granicy. Jeżeli granica i towary są zamknięte dla przeciętnego obywatela, to właśnie uderza w przeciętnego obywatela najzwyczajniej w świecie. I widzicie, tak jak i w Polsce, tak i tutaj ten ruch przygraniczny ucierpiał i to bardzo mocno. Jednak tutaj nie widać, żeby aż tak bardzo. Bo tutaj myślę, że po stronie estońskiej usługi są też na pewno bardzo dobrze rozbudowane. A z drugiej strony, po stronie rosyjskiej, te usługi na pewno, że tak powiem, wiecie, kuleją. Sznurówka mi się rozwiązała.
I to widać. Jezu, jak to widać, jak mocno sytuacja graniczna wpływa na ekonomię lokalną. Bardzo mocno. Ty, ludzie chodzą, nawet przeklinają po rosyjsku. No to widać, że tutaj się, że tak powiem, rosyjski bardzo mocno rozpanoszył. Ja tutaj szukam noclegu. Noclegu szukam. I na dobrej drodze chyba jestem, bo jest znak, ale jak tam teraz wejść? Chyba tutaj. Nie wiem. Zaraz sprawdzimy. Ty, nie ma nikogo, ale jajca. Ty, nie działa. Słuchajcie, próbuję ogarnąć nocleg przez Booking. W ogóle wszystko jest zautomatyzowane. O, dostałem już właśnie kody do wejścia. Stoję tutaj, ogarniam. Jest 20 z kawałkiem. Podchodzi do mnie gość, taki napruty fest. Mówi, skąd jesteś? Ja mówię, no wiesz, z Polski. On mówi, cześć, jak się masz, co u ciebie? No ja mówię, skąd jesteś? Z Białorusi? On mówi, nie z Białorusi. Mówię, kurczę, to z Rosji? Nie z Rosji. Mówię, z Ukrainy? No, z Ukrainy, już tu 5 lat mieszkam. Siergieja poznałem, słuchajcie, po polsku mówił, bo 3 lata w Gdańsku pracował. Do domu nie wraca z wiadomych przyczyn, znaczy nie z wiadomych, bo no z wiadomych przyczyn. I no tak się tutaj zgadaliśmy, ale tak powiedziałem kulturalnie, Siergiej, no muszę ogarnąć. Pokój, dobra. Thanks a lot. Pokój mam, 80 zł pokój tutaj kosztuje. Najtańszy, jaki tylko można było sobie, wiecie, wybrać. Dobra, idziemy do środka, pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. To chyba nie hostel, to chyba jest pokój, że tak powiem, taki normalny dla jednej osoby. Muszę wypocząć, bo jestem zmiażdżony psychicznie, chociaż tego może nie widać tak na zewnątrz, ale psychicznie mnie to trochę, tak wiecie, wybiło z rytmu. Może nie jest zmiażdżony, ale taki wybity z rytmu, wiecie, taki... Nie tak miało być. W sensie... To nie tak miało wyglądać, mordo. Idę. Numer apartamentu 11. Course tu 11, czyli tam będzie trzeba zejść. Okej. Spoko. Tam w skrzyneczce dostajesz klucz, tu wchodzisz, masz kluczyk, a tutaj ktoś, jakiś chyba Harley'a Davidsona, taki powiedziałbym fan. Zobaczcie, pięknie pomalowany bag, jakieś książki, jakieś zobaczcie jeszcze tutaj foty motocyklowe, jakiś motocyklowy świr. Chyba ja tutaj jestem sam. Tak przynajmniej to wszystko na to wskazuje. O kurde. Powiem wam, że... Czekajcie, zapalę. Okej, jest światło. Czyli to jest taki pokój, że tak powiem, z umywalką, z szlafrokami. O kurczę, na telewizor jest. Tutaj z takim oknem na świat, na recepcję. Zobaczcie, wow, mydło nawet jest. No w sumie 80 zł. Dużo, niedużo. W sumie nie wiem za bardzo, co powiedzieć. Nawet zatyczki są do uszu. Ale super. No to nieźle, nawet szczoteczka jest. Kapcie jednorazowy, no standard hotelowy, nie powiem. Kurde. Herbata, kawa, ciastko. Człowieku. Nie spodziewałbym się tego w takim wydaniu za 80 zł. Patrząc na to, co było w Rosji za podobną cenę. O kurczę, jak ciepło, ty. Nie będę musiał dzisiaj marznąć. Co to za szpargały? Ktoś, zobaczcie, zablokował jakąś kartką, żeby chyba nie wyciągnęło tego. Nie pipczało od fajek. Chociaż tutaj nikt nie palił, a ja mam nosa. Ja mam nosa, szanowni państwo. Czekajcie, rozbiorę się. Pogadam jeszcze sobie do kamery, żeby dopiąć ten odcinek i go skończyć dzisiaj, żebyśmy jutro mogli z czystą głową zacząć kolejny odcinek, a jeszcze pod wpływem emocji troszkę wam, że tak powiem, popowiadać. Zobaczcie pewną zależność, że nie ma czegoś takiego, że jak wszystko jest dobrze, to jest dobrze
i później też może być dobrze. W podróży wszystko może się po prostu diametralnie zmienić, tak jak na przykład miało to miejsce tutaj, w tym przypadku, i warto być na to poniekąd przygotowanym. Czy ja jestem przygotowany, czy byłem przygotowany? Trochę tak, bo perturbacje na granicach, przeróżne sprawy takie związane z podróżowaniem, z przekraczaniem granic, jak wiecie, no to przez te 12 lat od 2013 roku mam już gdzieś tam przepracowane. Byliśmy w różnych krajach, mówię w liczbie mnogiej, bo jeździcie ze mną, oglądacie te odcinki, w różnych krajach i były różne problemy, więc psychicznie i poniekąd fizycznie byłem przygotowany na każdą ewentualność. I to jest plus dla mnie, bo normalnie gdybym był w roku 2015 i zderzyłbym się, załóżmy, z tym, co się dzisiaj zdarzyło, no to pewnie by było mi na maksa ciężko. Wtedy byłbym zapewne troszkę zmiażdżony, nieprzytłoczony po prostu. Ja dziś sobie po prostu układam to w głowie i próbuję robić swoje, jechać dalej. Chcę zwrócić uwagę, że są dwa światy. Te dwa światy polityczny i ten normalny. Ten normalny przenika się z drugim, już to w sumie powtórzę kolejny raz, ale trzeba być gotowym na wszelkie ewentualności. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, gdzie było takie Q&A po Iwanogrodzie, w którym są braki w materiale, tam, więc żebyście też wiedzieli, że tam mogą być braki. Żebyście wiedzieli, że ta podróż może się w każdej chwili po prostu zmienić. Może się zmienić w lepszą stronę, może się zmienić w gorszą, w piekło poniekąd. Zwróćcie na to też uwagę. Jutro plan jest taki, pójść do Narwy, do godziny 12 mogę tutaj być, może mój plecak być, więc to jest fajne, jak wstanę o 9, pochodzę trochę, pokręcę, pokażę, jak wygląda Narwa. To będzie spoko. To pozwoli pokazać wam troszkę ten dysonans poznawczy, będąc tam w Rosji, przejeżdżając tutaj do miasta, które jest miastem przygranicznym. Więc fajnie będzie wam to też pokazać, żebyście zobaczyli, jak to naocznie wygląda. Tak, ja właśnie siadam, zjem sałateczkę. Sałateczkę ze śledziem. O, tako, o tako. Słuchaj, ja tako sobie. Kontakt, jedziemy z tematem, Nie rozwal. Nie, no lodówki to ja nie chcę. Po co mi lodówka, mordo? Po co ja was będę... Nie wiem, jak to wyłączyć. Dobra, tak nie chcę was naciągać na prąd, bo nie wiem, czy tutaj tani... Ups, ktoś tutaj popsuł czajnik. No ale może będzie działać. Ty, to w sumie to mogę wam powiedzieć. Babka z tego imigracyjnego po stronie rosyjskiej do mnie mówi tak. Coś tam pyta, rozmawia, ja jej tłumaczę, że tutaj jestem blogerem. Pokazuje. On do mnie tak, wiecie, wprost. A ty może jesteś szpiegiem? I tak, wiecie, tak bez pardonu przyszła i tak bez pardonu. A ty może jesteś szpiegiem? Nie jestem szpiegiem. Mówię. To, co pokazuję na kanale, kompletnie odbiega od tego, o czym pani mówi, i nie jest to szpiegostwo. Naturalna kolej rzeczy pokazywania tego od strony turystycznej waszego kraju. Ale mnie rozwaliła. Ty może jesteś szpiegiem, a ty może szpion. Powiem wam, że dobrze, że ja trochę ten rosyjski ogarniam, bo to pozwala łatwiej zrozumieć kontekst myślenia tych ludzi i rozwaliła mnie. Pozdrowienia, może pani ogląda, więc pozdrawiam serdecznie. Ogólnie zaskoczyła mnie pani bardzo, a obstawiam, że będziecie oglądać, więc pozdrawiam serdecznie całą granicę rosyjską. Służby. Yo. Co, herbaty się napijemy? Napijemy się. Earl Grey Fantasy. Black Tea, no niedobrze. Black Tea to jest herbatniki ananasowe z Litwy. Wszystko trzeba powypakowywać, włącznie z namiotem, bo jest mokry, wysuszyć, naładować wszystkie baterie, zregenerować się i tak. I tyle. Sałatka śledziowa, ale miałem ochotę na sałatkę śledziową. A i bani ogolę, kupiłem sobie maszynki. Ogolę banie z włosów. Wybierałem się do fryzjera, i nie poszedłem. To sobie sam ogolę. A, jeszcze kefir kupiłem. Kupiłem kefir, lubię kefir. Pić sobie wypiję z tym, zjem z sałatką i będzie gicior. Kolejna sałatka na rano. O, to w sumie do lodówki wstawię, że mi tutaj się nie zepsuła, czy coś. Ty, ciekaw jestem, czego wy obawiacie się najbardziej w podróżach? Że co się stanie? W sensie, jakie scenariusze takie mogą was przerażać ogólnie? Dajcie znać w komentarzach. No, dajcie znać w komentarzach, co was tak przeraża.
Nieładnie. Szefie. Moje skarpety z wielbłąda. Ty, wilgotne. Kierowniku. Będzie trzeba uprać. Nieładnie. W sensie cały dzień dzisiaj w kalesonach. Nie było zimno, dzięki kalesonom. Ale przyznam szczerze, że ten mój sprzęt na warunki estońskie niezbyt dobrze się zapowiada. Nie to, że zapowiada, zapachowo nie odpowiada standardom europejskim. Niestety nie odpowiada. Jak stopy. Jaki zobaczcie, jaki kłak koci się zrobił. Kurczę, no w szoku jestem, że tak to wszystko. Dobra, herbatkę robię, zaraz przetestujemy sałatkę śledziową razem. Bułka i sałatka rybna z Lidla, śledziowa. Kurde, ale to elegancko smakuje. Powiem wam, że do tego mi było trzeba. Fantastyczne. Opcja na raz. Że nie kupujesz dużo tego w podróży, to jest ważne, bo nie ma gdzie tego trzymać. Tylko sobie masz chęć, kupujesz taki pojemniczek, zjadasz i spoko. Tego mi brakowało. Na Białorusi i w Rosji w tego typu sałatkach jest ogrom majonezu. Ogrom! Żywność majonezem stoi. Naprawdę. Aż byłem zdziwiony, że tak można. Patrzcie na to. 100% wykorzystania, że tak powiem, pokoju do wysuszenia. Wszystko mokre. Powiem wam, że nie sądziłem, że to aż będzie takie mokre. A to jednak ta woda się skondensowała. Później jak to wszystko wrzuciłem do plecaka z rana i niestety to wiecie, to nie wyschło. Znaczy to zebrało się. No więc to musi podeschnąć troszkę. Nie sądziłem, że takie mokre będzie. Mokre fest. Mokre fest. Tutaj przy grzejniku niech to trochę wyschnie. Ja się zabieram za swoją głowę. Muszę trochę ją ogolić. Kurde, bo nie elegancko wyglądam, a w Estonii wypadałoby dobrze wyglądać. Ja tutaj gdzieś tutaj kupiłem te maszynki. A takie z Lidla. 3 ostrze, 4 maszynki. Powinno dać radę na ten mój włos. Już trochę zarosłem jak cham. Spokojnie, jak mi ręka się obsunie, czy jakby to tam nazwać, no to brody nie zgolę. No takimi maszynkami to bym nawet takiej brody nie zgolił. Ja tutaj te maszynki w brodzie mogę schować. Ty, a może ja w brodzie powinienem chować ten mikrofon? To by było, co? Słuchajcie, kończę na dzisiaj odcinek. Udało się dotrwać do końca, że tak powiem. Fajnie, bo jutro sobie zaczniemy jutro sobie na spokojnie nowym odcinkiem i będzie na spokojnie można, wiecie, sobie poczuć ten nowy dzień, nowy początek. Więc tak, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, pocztą sandałową, standardowo, żeby to szło w świat. Ja wam dziękuję dzisiaj za cierpliwość, wyrozumiałość, trzymanie kciuków, no i za wszystko. Odcinek taki niedosłowny, z wieloma przenośniami, z wieloma takimi sytuacjami, do których trzeba się domyślać. Jednak myślę, że większość z was wie dlaczego, zdaje sobie z tego sprawę. Więc no tak, no. Najważniejsze, że jesteśmy już w Estonii. To jest bardzo ważne. Tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo za pierwszy odcinek. Niefortunny odcinek rozpoczynający serię z Estonii, a zarazem zakończający serię z Rosji. No tak, tyle. Ja będę golił głowę, oszczędzę wam tego widoku i tej krwi. Nie, no myślę, że krwi nie będzie. Dobra. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w drugim odcinku z serii Estonia z kierownikiem. Prawdopodobnie będziemy spać pod namiotem, dlatego też tak intensywnie suszę rzeczy, bo lepiej jest wyciągnąć suche i one będą mokre, niż wyciągnąć mokre i spać w mokrym i później znowu schować mokre, bo to jest najgorsza opcja. Zawsze suszymy wszystko, jak tylko mamy taką możliwość. Mało to, że tak powiem, przyjemne, no ale tak trzeba robić. Dobra, dobrej nocy, dobrego wieczoru. Ja się zbieram i ogarniam. Czołem.